Dzień dobry, właściwie prawie już dobry wieczór. Ja reprezentuję Innowo. Jest to instytut, think tank, organizację pozarządową, która działa na rzecz transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej. Ja staram się mówić gospodarka cyrkularna, bo ten GOS to strasznie mi się nie podoba ta nazwa. Ona jest taka trochę odpychająca, nie wiadomo co za nią się kryje, więc jakby gospodarka cyrkularna, tak jak circular economy dla mnie brzmi nieco lepiej. I zanim przejdę do prezentacji mojej, to może ja jeszcze zwrócę, odpowiem też na pytanie pana, który mówił o tej kwestii posiadania, tego ownership tak naprawdę, bo tak, to jest jeden z modeli biznesowych, o którym zresztą opowiem. I pytanie, czy wrócimy do starego modelu? No, być może nie będzie nas stać na to, bo w tej chwili ja rozumiem, że jest pewne wahanie, bo nadal możemy sobie pozwolić na nowy samochód. Nie jest to jakaś rzecz nieosiągalna. Ale w świetle tego, że tych zasobów zaczyna brakować i populacja rośnie gwałtownie na całym świecie, to za chwilę ceny też zaczną rosnąć. I po prostu ludzko może nas nie być stać na samochód. I wtedy to wymusi automatycznie kompletną zmianę modelu biznesowego. Także już niezależnie od tego, czy chcemy szanować surowce, czy nie, po prostu myślę, że potrzeba znacząco kurczących się zasobów spowoduje, że jednak będziemy musieli przyzwyczaić się. Tak, ceny będą tak wysokie, podatki będą tak wysokie od surowców pierwotnych, że po prostu nikt z was nie będzie w stanie sobie pozwolić na swój prywatny samochód, który może być w cenie odrzutowca. Nie wiem, czy tak będzie, ale wszystko, że tak powiem, na to wskazuje. No i może króciutko, bo no o tym myślę, że był poprzedni wykład. No żyjemy w tej chwili w tym modelu linearnym, tak? Czyli pozyskujemy surowce, produkujemy, wyrzucamy, w ogóle nie zastanawiamy się, co się dzieje na koniec dnia z danym produktem. Natomiast światowa gospodarka jest cyrkularna tylko w 7%. Czyli zobaczcie, ponad 90% zasobów tracimy. Z drugiej strony, nie wiem czy wiecie, taka właśnie liczba, która mnie najbardziej uderzyła, pierwszy miliard ludzi pojawił się na świecie około 1800 roku. Potem drugi miliard na początku 1900 roku. Teraz kolejny miliard pojawia się co 12 lat. I każdy z tych ludzi chce mieć ubranie, chce jeść, chce jeździć samochodem, chce mieć telefon komórkowy, więc zauważcie, jaka ogromna presja na planetę jest w tej chwili wywierana. My właśnie przygotowaliśmy taki raport, który opisuje cyrkularność polskiej gospodarki. Co zaskakujące, wynik nie jest zły, ponieważ nasza gospodarka jest cyrkularna w 10%, ponad 10%, czyli lepsza od średniej światowej. Cyrkularność natomiast na przykład krajów skandynawskich była zaskakująco niska, około 2–3%. I to było dosyć duże zaskoczenie, że pomimo wszystko nasza gospodarka no, ma się lepiej. Nadal nie jest to dobry wynik, no bo nadal to prawie 90% tych surowców jest traconych, no ale no, wypadamy nieco lepiej niż i średnia światowa i niby te tak bardzo zrównoważone kraje skandynawskie. No i tak jak powiedzieliśmy, gospodarka cyrkularna to przede wszystkim dbanie o zasoby, utrzymywanie wartości produktów na jak najwyższym poziomie, tak? Czyli jak wyprodukujemy, to musimy jak najdłużej utrzymać wartość tego produktu, żeby ona nam nie spadała, tak? No bo w tej chwili to często tak byle jakie rzeczy nas otaczają, z Chin przywożone są takie elektrośmieci powiedzmy, które użyjemy 2 razy i natychmiast ta wartość ich spada i właściwie nie ma co z nimi zrobić. No ale to jest też szansa, to jest tak zwane opportunity, tak? Ponieważ każda utruta wartości to możliwość stworzenia nowego biznesu i to jest też dla was szansa, żeby spojrzeć na gospodarkę, na produkty, na surowce trochę inaczej i zastanowić się, jak wy możecie kamyczek przyłożyć do tego, żeby faktycznie transformować gospodarkę w kierunku cyrkularnym. Jeśli chodzi o same strategie, modele biznesowe, to tutaj opowiem króciutko o strategiach cyrkularnych. Jedna z nich to przywiązanie, zaufanie. No i tutaj jak spojrzycie, jest taki produkt, który tą strategię od dawna realizuje, jest to zegarek. Zauważcie, że zegarki, nie wymieniamy ich co rok, co 2 lata, co 3 lata. Zegarki mają wartość sentymentalną. Zegarki się dziedziczy, tak? Zegarki są bardzo drogie i tak naprawdę one są tak produkowane, żeby jednak zostały u nas. Były naszą własnością na długie, długie lata, a nawet żeby trwały przez pokolenia. Więc o to chodzi, żeby właśnie no, każdy z produktów miał tą taką wartość, powiedzmy, do której możemy się przywiązać, do której mamy zaufanie.
Oczywiście trwałość, to durability, tak? No to jest bardzo ważny aspekt gospodarki cyrkularnej. No i tu jest też ta kwestia właśnie posiadania. No bo jeżeli producentowi zależy na sprzedaży jak największej ilości rzeczy i produktów, no to wiadomo, że on nie będzie dbał o to, żeby ich produkt był trwały. Nawet będzie mu zależało na tym, żeby ten produkt nie był trwały, żeby móc jeszcze więcej rzeczy sprzedawać. Zresztą jest udowodnione tak zwane przedwczesne psucie produktów, szczególnie AGD, to się nazywało Premature Obsolescence Electronic Devices, gdzie producenci specjalnie wkładali do wnętrza, do bebechów, nie wiem, pralki na przykład, różne plastikowe elementy, które po prostu na przykład po 2 latach w momencie utraty gwarancji łamały się czy przestawały działać, no i nie były do naprawienia. I Komisja Europejska zauważyła ten trend, no bo zobaczyliśmy, że faktycznie musimy te urządzenia coraz częściej wymieniać i wprowadziła nową legislację, która się nazywa Right to Repair, czyli prawo do naprawy. Czyli w tej chwili każde urządzenie AGD musi być naprawialne, właśnie żeby zapobiec temu procederowi specjalnie postarzaniu produktów. No oczywiście wszystkie produkty powinny być stosunkowo łatwe w utrzymaniu i w naprawianiu, czyli dokładnie też to right to repair, żeby można było się dostać do bebechów, do wnętrza danego produktu, wymienić, naprawić daną rzecz. Kolejna ważna strategia to standaryzacja i zgodność produktu, czyli jak chcemy coś rozbudować, chcemy troszeczkę zmienić funkcjonalność, nie wiem, zmieniamy mieszkanie, zmienia nam się kształt pokoju, to żebyśmy mogli łatwo dany mebel dostosować. Na przykład tutaj akurat mamy mebel, dlatego mówię o meblu, ale żeby to było łatwe w dostosowaniu do zmieniających się warunków, naszego życia. No oczywiście łatwy demontaż i montaż, adaptacyjność i unowocześnienie to szczególnie dotyczy właśnie urządzeń elektronicznych, tak, no technologia tutaj pędzi na złamanie karku i co chwilę chcemy mieć nowy telefon, nową kamerę, no ale właśnie chodzi o to, żeby można było taki telefon sobie unowocześnić po prostu przez wymianę drobnych elementów, niekoniecznie wymieniając całe urządzenie. Natomiast jeśli chodzi o modele biznesowe, no to jest ich mnóstwo, jest jakby i definicji, i coraz więcej jest pomysłów na modele biznesowe, cyrkularne. Ja może króciutko powiem o tym takim pierwszym właśnie tutaj. Ellen MacArthur wyszła parę lat temu z tym takim modelem Resolve, tak? Czyli regeneracja, współdzielenie, optymalizacja, zapętlenie, wirtualizacja i wymiana. Czyli regeneracja, no to wiadomo, żeby można było wymieniać, odnawiać, reperować, zmieniać funkcjonalność produktów. Współdzielenie, czyli sharing economy, no też o tym na pewno słyszeliście, zresztą zaraz o tym bardziej opowiem. Optymalizacja, czyli efektywność, poprawianie efektywności wykorzystania zasobów. Zapętlenie, no to wykorzystanie surowców w różnych cyklach produkcyjnych, tak? To, co jest odpadem na przykład w jednym cyklu, może być bardzo cennym surowcem w innym cyklu. No, wirtualizacja, cyfryzacja i wymiana, czyli znowu trochę ta adaptacyjność. No i teraz pokażę Wam po prostu kilka przykładów już funkcjonujących firm, przedsiębiorstw. Tutaj przykład akurat firmy Usito to jest taki, no powiedzmy, sharing economy, wypożyczalnia. No coraz więcej tych wypożyczalni pojawia się, tak, na rynku. To jest akurat wypożyczalnia wszystkiego, można powiedzieć, bo jak potrzebujecie wypożyczyć naczynia, betoniarkę, wiertarkę, możecie tam pójść i sobie to wypożyczyć. Oni też mają taki program lojalnościowy, gdzie ja mogę też oddać coś ze swojego domu, co mi nie jest potrzebne, a zauważyła, że po prostu leży, zalega, a dostaję wtedy odpowiedni kupon, voucher na wypożyczenie jakiejś innej rzeczy. Czyli w ten sposób oni taką społeczność wokół tej firmy budują. Mają też takie punkty odbioru, to w Brukseli akurat jest, gdzie można sobie odebrać w przeciągu jednego dnia wypożyczoną rzecz. Oczywiście mają bardzo rozbudowany też cały system napraw, tak? No bo wiadomo, że te urządzenia się psują i to jest, myślę, że największa bolączka, jak utrzymać te urządzenia jak najdłużej no, w dobrym stanie, więc no, mają specjalne takie no, zakłady naprawcze dla tych wszystkich urządzeń. No oczywiście wiecie, że mamy też no, coraz więcej właśnie różnego rodzaju platform też po prostu do wynajmowania różnych rzeczy, żeby ich nie kupować. A to jest inny przykład firmy deweloperskiej, która oparła swój biznes model na wynajmowaniu
budynków takich przeznaczonych do rozbiórki, budynków przeznaczonych do tego, żeby zmieniać ich zagospodarowanie, tak? Wiadomo, żeby na przykład mamy starą fabrykę, która jest takim obiektem no, opuszczonym, zaniedbanym, raczej omijamy szerokim łukiem taki budynek. Oni natomiast widzą w tym potencjał, znajdują taki budynek, wynajmują za bezcen, adaptują do różnych potrzeb. W każdym razie przede wszystkim do tego, żeby lokalne społeczności mogły z tego korzystać. Czyli na przykład budują w takiej przestrzeni skatepark, budują taką przestrzeń coworkingową, tworzą salę prób dla grup, znaczy dla muzycznych zespołów tutaj lokalnych, tak? Czy jakieś specjalne warsztaty dla rzemieślników, tak? Którzy też od nich to wynajmują, ale wynajmują też znacznie taniej niż mogliby znaleźć takie miejsce na rynku. I wiadomo, że jest to tymczasowe, tak? To jest takie trochę nadawanie wartości danemu budynkowi na określoną ilość czasu. No bo jakby zakładamy, wiemy, wynajmując ten budynek, że powiedzmy za 3-4 lata zostanie on rozebrany. Ale to jest też dawanie wartości temu terenowi, ponieważ tutaj jakby no, też życie do niego dodajemy, tak? To przestaje to być taki opuszczony budynek, który jakby no właśnie unikamy odwiedzenia, ale no zaczyna żyć lokalnie. Więc jest to taki, myślę, że ciekawy też społeczny przykład gospodarki cyrkularnej, bo gospodarka cyrkularna to jest też skracanie łańcuchów dostaw i też budowanie więzi społecznych. Kolejny przykład, produkt jako usługa, tak? Produkt as a service, kiedy właśnie płacimy za użycie. I tutaj, kiedy my już nie posiadamy tego produktu, tylko własność zostaje przy producencie. No i dzięki temu producent kładzie większą dbałość, żeby ten produkt był trwały, żeby on się nie psuł, ponieważ on jakby odpowiada za wszelkie naprawy, za amortyzację, za utrzymanie w dobrym stanie takiego urządzenia. I to jest przykład pilotażu Mitsubishi, wind akurat w tym przypadku. Więc wyobraźcie sobie, że windy też można oferować na rynku w tym modelu Product as a Service, gdzie płacimy za każdy przejazd daną windą. Tak? Jest skalkulowana jakaś powiedzmy bazowa liczba przejazdów, taki minimalny abonament, powiedzmy, nie wiem, 3000 chyba jest skalkulowanych przejazdów w miesiącu. Za każdy dodatkowy jest dodatkowa opłata, ale cały czas własność zostaje przy Mitsubishi. No i pomimo, że te windy są bardzo drogie, tak normalnie niewielu deweloperów mogłoby sobie na nie pozwolić, zwykle zadowala się tańszym zamiennikiem, no to w tym przypadku tego leasingu, tego wynajmu, no już łatwiej to też finansowo opłacić, tak? No bo te opłaty są rozłożone w dłuższym okresie czasu. Tu się też pojawia kwestia prawna, tak? No bo jak się zmieni właściciel budynku, to co wtedy z tym najmem windy, tak? No bo to nie jest takie proste teraz wziąć i rozmontować. Jak ja powiem, chcę kupić budynek, ale ja nie chcę tej windy, no to jest, pojawiają się nowe problemy prawne niestety z tym, ale no też są rozpracowywane. No, tak jak powiedziałam o tym celowym psuciu produktów, no też coraz więcej pojawia się w takim modelu urządzeń AGD. No myślę, że maszyny, jak się nazywają, do kawy, robienia ekspresy do kawy, no to już jest standard, że w biurach raczej się nie kupuje ekspresu, płaci się po prostu za kawę, tak, za ilość kaw wypitych przez pracowników. Maszyny do kserowania, tak, to też już od dawna były oferowane w modelu takiego właśnie wynajmu, gdzie też płaci się ewentualnie jakąś małą stałą opłatę taką leasingową, plus później za każdą skserowaną stronę. Natomiast koszty właśnie naprawy czy koszty tonerów już są po stronie właściciela. Ale też są takie modele przy pralkach, że w pralce mogą Wam zamontować pralkę w domu ze specjalnym licznikiem w zależności od ilości prania. A co ciekawe, ten model biznesowy jako pierwszy wprowadził Rolls-Royce. Ale Rolls-Royce nie samochody, tylko Rolls-Royce silniki do samolotów. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Rolls-Royce robi przede wszystkim silniki do samolotów. I oni już w latach 70. wprowadzili ten model biznesowy i oferują te silniki właśnie w modelu leasingu. Czyli jakby nie sprzedają Boeingowi czy innej marce samolotów tych silników, tylko oni płacą za ilość przelecianych kilometrów. Także to jest taki jeden z pierwszych przykładów właśnie produkt as a service. To jest przykład firmy holenderskiej słuchawek, też oferowany w modelu takim leasingowym, ale jak chcę sobie coś wymienić, tam wszystko jest wymienialne, każdy najdrobniejszy element. Czyli jak coś się popsuje, coś się złamie, to można
to wymienić i czy unowocześnić, czy no, jak coś się popsuje, po prostu naprawić. Może powiem, to jeszcze jest też ciekawy przykład z kolei leasingu mebli tarasowych, gdzie podpisujemy umowę na 6 miesięcy. Te meble są zrobione w zrównoważony sposób z wielu takich biodegradowalnych, zrównoważonych materiałów i dostarczają je nam na taras. One są takie designerskie, fajne. No a po pół roku możemy je oddać. Potem na kolejny sezon wynająć nowe. Więc jakby właśnie gospodarka cyrkularna trochę jest też taką odpowiedzią, że my nie musimy poświęcać naszego komfortu życia codziennego, tak? My musimy mądrzej to robić w sposób bardziej zrównoważony i to jest fajne. I zobaczcie, mogę mieć co sezon nowe meble, tak? A jednocześnie dzielić się z nimi, z innymi ludźmi. Mogę, kolor mi się znudzi, to sobie wymienię. I jeszcze jeden przykład, leasing chemiczny z kolei. To też jest ciekawy przykład, kiedy, bo jak idziecie teraz do sklepu, no to kupujecie farbę na litry, tak? Czyli mówicie, potrzebuję, nie wiem, no mam tam 10 metrów do pomalowania, to ile tych litrów farby potrzebuję, no to w tej chwili w interesie producenta jest sprzedać wam jak największą ilość tej farby, tak? Niekoniecznie on musi dbać o to, żeby to było efektywne malowanie, no bo jemu zależy, żeby sprzedał no dużo, 5-10 litrów najlepiej. Natomiast tutaj to głównie dotyczy przemysłowych transakcji, gdzie mam na przykład jakieś rury do pomalowania jakąś farbą antykorozyjną, czy jakąś halę przemysłową. I ja idę do takiego producenta farb, mówię, słuchaj, ja mam do pomalowania, nie wiem, 100 metrów kwadratowych, ale płacę ci za każdy metr, tak? Ale płacę ci, powiedzmy, nie wiem, 100 zł za każdy metr kwadratowy pomalowanej powierzchni. No to wtedy on, czyli ten producent tych substancji chemicznych, już teraz w jego interesie jest sprzedanie mi w sumie jak najmniejszej ilości tej farby, bo ja mu nie płacę za 10 litrów, ja mu zapłacę za, nie wiem, metr pomalowanej powierzchni, więc on musi bardziej efektywnie wtedy ten produkt dystrybuować. No mamy ubrania też w leasingu, to myślę coraz bardziej popularne, to akurat jeansy, też to jest holenderska marka, gdzie płacimy co miesiąc opłatę, po roku zwracamy te jeansy, oni je odnawiają i leasingują kolejnej osobie z historią, z takim liścikiem od tego, kto nosił je poprzednio. Jak już się nic nie da z tymi jeansami zrobić, mają podpisaną umowę z IKEA i robią z nich pokrycia na sofy. W Holandii to jest akurat taki model biznesowy. No w ogóle tekstylia to są takim tematem rzeką, tak? No bo to jest jeden z sektorów, który dosyć duży ma wpływ na środowisko, na emisję, na ślad węglowy. Więc no też są różne badania, które pokazują, że można produkować tekstylia nie tylko z tej bawełny nieszczęsnej, ale na przykład z pozostałości po pomarańczach, z pozostałości po mleku, z kazeiny. A nawet są badania, że 5 odmian roślin, właściwie pozostałości po odmianach roślin, takich jak drzewa bananowca, liście ananasa, len, konopie czy pozostałości po ryżu, mogą zaspokoić zapotrzebowanie na tekstylia dla całego świata. I pamiętajcie, że my wtedy nie hodujemy specjalnie tych upraw, żeby robić z nich ubrania. My je hodujemy, żeby nas wyżywić, tak? A wszystkie te pozostałości, które w tej chwili nie są wykorzystywane w żaden sposób, można przerobić na materiał, na tekstylia. To się nie dzieje tak na skalę, powiedzmy, dużą. Jeszcze myślę, że też jest i z jednej strony duże lobby producentów, tak, dużych korporacji. Być może jeszcze technologie nie są na tyle doskonałe, ale już są takie próby na świecie podejmowane. Grzyby też z grzybni produkowane są takie skóropodobne materiały i też coraz częściej można je spotkać. I już ostatni temat, który poruszę, tutaj wcześniej mówiliśmy właśnie o tej biogospodarce, tak? Biogospodarka to jest bardzo ważna też gałąź przemysłu. Polska właściwie ma ogromny potencjał, żeby wykorzystać te bioprodukty, tak? Jako surowiec do różnych gałęzi przemysłu, bo biogospodarka może być no właśnie takim wsadem surowcowym do budownictwa, do energetyki, tak? Do sektora tekstylnego, do farmaceutycznego, do kosmetycznego. Także to jest bardzo, myślę, ważna gałąź przemysłu. No i na przykład pozostałości z kawy.
Jak spojrzycie, no kawy pijemy bardzo dużo tych fusów nam zostaje. No i też coraz więcej badań pokazuje, że można te fusy przetwarzać. Czy na różnego rodzaju podłoże, na której hodujemy, nie wiem, pieczarki, cykorie, czy po prostu produkujemy, jest firma polska Ecobin, która produkuje brykiety, ale też zaczęła produkować kubki i talerzyki z tych fusów. Też zastosowanie mają fusy do kawy w przemyśle kosmetycznym, tak, jako różnego rodzaju olejki, dodatki do różnych preparatów, tak, kosmetycznych, a nawet słyszałam, że robi się mąkę taką normalnie, z której można upiec chleb. To myślę, że tyle. Tutaj Wam polecę jeszcze takie strony jak European Circular Economy Stakeholder Platform. My jesteśmy członkiem tej platformy. Jest to platforma powołana przez Komisję Europejską właśnie w celach edukacyjnych i w celu przyspieszenia transformacji w kierunku cyrkularnym. Mamy Polish Circular Hotspot, też inicjatywa zainicjowana przez moją organizację, gdzie zbieramy różnego rodzaju dobre przykłady, dobre praktyki i promujemy je tam. Circular Regions, no to co się dzieje w regionach, w miastach, no bo miasta też są takim hubem rozwoju cyrkularności. No i takim wiodącym krajem w ogóle w Europie i na świecie jest Holandia, tak? Holandia, jeśli chodzi o cyrkularność, to jest 25%, czyli Polska 10%, Holandia 25%, pozostałe kraje 3, 4, 5, 6%, jak na przykład Szwecja, Norwegia czy Szwajcaria. Natomiast Holandia naprawdę jest zaawansowana, mają wiele tych przykładów, być może dlatego, że oni nie mają zasobów tak naprawdę, tak? Oni zawsze jednak bardziej byli takim pośrednikiem, tak? W różnych procesach, nie mają za dużo takich zasobów naturalnych, więc bardzo wierzą w rozwój tej koncepcji gospodarki. Dziękuję.